Witaj w tym poradniku na temat GIMPa, dzięki czemu jeszcze bardziej poznasz ten program. Rozbudowany program graficzny, ale też i w pełni darmowy, stanowi alternatywę dla Photoshopa, Lightrooma i innych tego typu płatnych programów graficznych. Ten program GIMP możesz mieć w pełni za darmo. Aby go zainstalować, wystarczy, że przejdziesz sobie na tą stronę i tam następnie wybierzesz zakładkę Pobierz, czyli Download. Następnie będziesz mieć możliwość pobrania takiego programu, biorąc pod uwagę urządzenie i system, jaki w nim działa. Czyli zobacz, od razu tutaj ja mam propozycję, aby pobrać GIMP dla Windowsa, ponieważ korzystam z systemu Windows na moim laptopie. U Ciebie może pojawić się propozycja innego systemu. Dodatkowo zobacz, tutaj na samej górze jest możliwość przejścia do pobrania z poszczególnych systemów. Mac, iOS, Linux, więc możesz z takich wersji pobrania GIMPa korzystać, następnie je pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu. Jeśli już uda Ci się pobrać, zainstalować, to następnie możesz włączyć sobie ten program i dodatkowo chcę Ci powiedzieć, że na pulpicie będzie mogła pojawić się ikona, która prezentuje się w taki oto sposób. Dzięki temu szybko możesz ten program sobie włączyć, no i prezentuje się on teraz tak po włączeniu, gdzie nie jest otwarty żaden projekt, ale można sobie jakiś nowy projekt stworzyć. Na przykład klikając tutaj, tworzy nowy obraz, wybieramy jego odpowiednie parametry. Tutaj na przykład są parametry, które mogą pasować do relacji na Instagramie, ale można wprowadzić jakiekolwiek inne. Pozostawimy te parametry. Zobacz, od razu miałem możliwość wyboru odpowiedniego tła. Gdy tworzyłem ten nowy obraz, to była taka opcja w opcjach zaawansowanych, to wypełnienie tutaj w tym miejscu można sobie dokładnie wybrać. No i zobacz, że ten program graficzny działa bardzo ciekawie, ma wiele rozbudowanych narzędzi, wystarczy tylko dobrze się z nimi zapoznać. Ukażę Ci pewne z nich, ale poczekaj, najpierw przejdziemy sobie do pewnego serwisu, gdzie znajduje się wiele darmowych zdjęć. Ja mam na myśli tutaj Pixabay. Ja tutaj mam własne konto, więc po prostu szybko się zaloguję. Udało się i zobacz, jestem w stanie teraz wybrać sobie pewne zdjęcie. Mogę też wpisać, są to dwa ciekawe zdjęcia. Mogę też wpisać pewne słowo kluczowe, na przykład po angielsku bądź po polsku. Oczywiście w języku angielskim będę mógł uzyskać więcej takich ciekawych wyników. Więc to też wskazówka, którą możesz uwzględnić. A przy okazji można tutaj wybrać odpowiedni rodzaj zdjęć, które szukamy. Czy mają być to po prostu zdjęcia, czy jakaś grafika wektorowa. Często grafika wektorowa to są takie zdjęcia pozbawione tła. Postaram się również to ukazać. Vector Graphic. Zobacz, tu jest przykład takiej grafiki wektorowej, czy też tutaj przejdziemy sobie do tego zdjęcia i pobierzemy również je, wrzucimy do GIMPa, to łatwiej będzie Ci dostrzec, na czym to po prostu polega. Więc mamy 3 zdjęcia i zobacz, że tutaj jest przedstawiony ten oto ludek z laptopem, ale nie ma tutaj tła. To ono nie jest wypełnione żadnym kolorem, jest puste. Więc pobierzemy sobie to zdjęcie. Niech będzie o większych rozmiarach. Następnie mogę sobie wrócić do GIMPa. Tutaj byłem w stanie nawet zapamiętać sobie te odpowiednie wymiary, czyli 1920 x 1826 i mogę również stworzyć projekt w GIMPie o tych wymiarach, ale nie ma takiej konieczności. Ja sobie po prostu wykorzystam w tym miejscu i następnie mogę ten obraz starać się odpowiednio ustawić. Tutaj jest taka możliwość, nazywa się skalowanie, to narzędzie, które pozwala mi ustalić, jakie będą rozmiary tego zdjęcia, więc następnie sobie po prostu zmniejszam i nie stanowi to żadnej trudności. No ale wróćmy jeszcze do stworzenia nowego projektu, ale tym razem weźmiemy sobie kolor wypełnienie tła jako przezroczystość. OK. No i wracam sobie do tego mojego zdjęcia, kopiuję to zdjęcie, edycja, skopiuj, następnie wracam do tego projektu, no i wklejam sobie to zdjęcie, czyli na przykład Ctrl i V. No i zobacz, to zdjęcie również się tutaj prezentuje, mam możliwość jego właściwego zmniejszenia, więc wykorzystuję to narzędzie, skalowanie. I dodatkowo, jak też widzisz tutaj, te wszystkie elementy, które wykorzystuję tworząc dany projekt graficzny,
są realizowane poprzez tak zwane warstwy. Na przykład jedna warstwa to jest tło, gdzie mam wpływ na kolor takiego tła i zaraz też to Ci ukażę, ale teraz gdy wkleiłem to zdjęcie pozbawione tła, to zobacz, pojawiła się tutaj oderwana zawartość. I ja mogę ją dodać na przykład tutaj do tej warstwy, ale nie muszę. Mogę też zrobić, że dodaj do nowej warstwy. I to też jest ciekawa sprawa, bo gdy dodam do nowej warstwy, to gdy na przykład sobie przejdę tutaj do tej warstwy, to mam wpływ na to, jak się ona prezentuje, jakie są jej konkretne filtry, a tych filtrów jest tutaj bardzo dużo, z których można korzystać i też postaram się ukazać chociażby w tym materiale pewne z nich. Wracamy jednak do tła. No i zobacz, tutaj mogę sobie przejść do koloru, wypełnienie kubełkiem. Następnie tutaj są ustawienia z tym związane. Czy wybieram wypełnienie koloru pierwszoplanowego? To jest kolor pierwszoplanowy, ten czerwony, więc na przykład mógłbym go zmienić na jakiś taki bardziej ciekawszy kolor. OK. No i teraz tutaj wypełnienie całego zaznaczenia. Na to bym się teraz zdecydował. I wypełnienie kubełkiem. Mogę to zastosować. Więc widzisz, teraz prezentuje się to już znacznie lepiej. Ale zobacz, tutaj miałem wpływ tylko na tło, które znajduje się w tej warstwie, a nie w tym miejscu. I to jest ta korzyść. Teraz, gdy przejdę sobie do tej warstwy, gdzie znajduje się tylko ten element, no to wykorzystamy tutaj pewien filtr. Już wykorzystaliśmy pewne tło, więc łatwiej będzie nam dostrzec, jakie przynosi to rezultaty. Weźmiemy na przykład sobie filtr dotyczący światło i cień. Niech będzie rzucanie cienia. Zobacz, czy udało Ci się zauważyć ten cień? Mi od razu. Można mieć wpływ na to, jak ten cień będzie się prezentować. Więc tutaj są poszczególne opcje, z których można sobie korzystać. Taki minimalny cień, myślę, że już jest OK. Wielkość tego promienia można troszkę zmniejszyć. Tutaj jest zaznaczona opcja połączenia i to oznacza, że że tak w regularny sposób następuje to przesunięcie poziome i pionowe. Oczywiście można sobie to rozdzielić i później decydować, jak prezentuje się cień w tym miejscu, a jak prezentuje się w tym miejscu. Więc można to regulować, ale nie trzeba. Czasami o wiele lepiej, jak korzystamy z tego połączenia i sami ustawiamy odpowiednio najlepszą pozycję. Jest też stopień krycia, więc tutaj różne ciekawe opcje. Chciałem Ci przedstawić chociażby jedną z nich, gdzie udało nam się zadbać o rzucenie takiego cienia w tym obrazku. Ale to nie jedyne możliwości. Zobacz, jesteśmy w stanie sobie wrócić do tego naszego tła i także możemy zadbać o to, że to tło to nie będzie tylko na przykład jakiś konkretny kolor, ale jesteśmy w stanie wykorzystać jakieś inne dodatkowe zdjęcie, które na przykład wyszukamy w serwisie Pixabay czy w jakimkolwiek innym serwisie. Następnie, gdy przejdziemy sobie do kolorów, to jesteśmy w stanie wykorzystać wiele różnych ciekawych możliwości, które tutaj występują. Te, które chcę chociażby postarać się ukazać, to barwa i nasycenie. I zobacz, w tym miejscu możemy ciekawie pobawić się barwą takiego koloru, jego nasyceniem, jasnością. I są to również ciekawe opcje, które mogą sprawić, że dany kolor zaprezentuje się znacznie lepiej. Więc tych filtrów dotyczących kolorów masz tutaj bardzo dużo i jesteś w stanie z nich naprawdę korzystać i uzyskać bardzo fajne efekty. Te inne podstawowe narzędzia, z których możesz tutaj korzystać, to po prostu powiększenie czy pomniejszenie. To tutaj możesz sobie zadecydować, z jakiej opcji chcesz korzystać. Oczywiście możesz również uwzględnić klawisz Ctrl, a następnie scroll myszki i przybliżasz, oddalasz i w taki sposób to może ułatwić Tobie realizację różnych projektów graficznych. Zobacz, że w danym momencie można realizować wiele różnych projektów graficznych. Więc można mieć otworzonych wiele takich różnych projektów, tworzyć kolejne i następnie jesteśmy w stanie część elementów, które stworzyliśmy tutaj, wykorzystać jeszcze w tym kolejnym projekcie, który realizujemy. Zobacz, że jest też możliwość dodawania pewnego tekstu. Można wybierać spośród wielu czcionek. Dodatkowo można instalować dodatkowe czcionki, je pobierać, co nie okazuje się trudne. I można też wybrać odpowiedni kolor. Tutaj na przykład zdecydujemy się na biały.
i zrobimy coś takiego. O, teraz wracamy. Postaramy się zmniejszyć tą czcionkę, czyli Ctrl+A. Mam zaznaczone cały tekst. No i staram się zmniejszyć. OK, to już jest dobra propozycja. Teraz mogę wybrać przesunięcie i muszę kliknąć w ten biały tekst i dopiero wtedy jest opcja przesunięcia. Ukazuję to nie bez powodu, ponieważ mam również kurs na temat programu GIMP. Jeżeli więc będziesz chciał w pełni z niego korzystać i zobaczyć, że umożliwia on naprawdę ciekawe rzeczy związane z grafiką, także z tworzeniem wielu zdjęć do social media, do wizytówek czy wielu innych, to ten kurs na pewno Ci świetnie w tym pomoże. Tam po kolei tworzymy przeróżne projekty, już jest wiele zadowolonych uczestników i Ty także możesz do nich dołączyć. Na mojej stronie Jak się rozwijać zawsze otrzymasz najlepszą ofertę tego kursu. No i jeżeli uda Ci się zainstalować już ten program, to zobacz, że tutaj w przypadku edycji możesz przejść sobie do preferencji i następnie zadbać o podstawowe ustawienia tego programu. Jest wiele takich możliwości, które mogą Ci się spodobać, więc możesz zapoznać się z nimi, z zarządzaniem kolorami, jakieś opcje narzędzi. Dodatkowo zobacz, tutaj pojawiają się katalogi, można je sobie rozwinąć. No i możesz dowiedzieć się, gdzie znajduje się katalog dotyczący pędzli. Tam następnie do takiego katalogu starać się przejść i na przykład wgrać pędzel, które udało Ci się pobrać gdzieś w internecie. Bo ogólnie GIMP posiada wiele pędzli, posiada wiele czcionek, wtyczek, ale można też instalować dodatkowe, rozszerzając możliwości tego programu. No i wtedy wystarczy przejść do tych poszczególnych katalogów, tam wgrać takie narzędzia i dzięki temu móc uzyskać jeszcze większe możliwości. No ale wracamy sobie teraz do tego miejsca. Oczywiście tutaj pewne narzędzia wydają nam się podobne, chociażby do tych, które były w zwykłym programie graficznym typu Paint, czyli ołówek. Jest też możliwość zastosowania ścieżki, tworzenie i modyfikowanie ścieżek, ale to już jest kwestia troszkę bardziej skomplikowana. Kadrowanie, że wracam sobie do Pixabay, wybieram sobie na przykład jakieś pewne kolejne zdjęcie, niech to będzie to zdjęcie. A gdy sobie przejdę teraz do GIMPa, to otworzę sobie nowy projekt, ale wybiorę sobie opcję koloru tła przezroczystą i aż tam będę miał wpływ na kadrowanie. Wracam więc sobie do tego zdjęcia. Tutaj mam w pobranych poniżej, więc klikam, przytrzymuję, przychodzę sobie do GIMPa, tutaj opuszczam. Mogę jeszcze mieć wpływ na to zaznaczenie. Czyli jaką część wykorzystam tego zdjęcia w tym projekcie, ale jestem w stanie też wybrać sobie kadrowanie i na przykład tutaj ustalić konkretne proporcje takiego kadrowania, rozmiary, jakie mnie interesują. Powiedzmy, że niech to będzie wpis na Instagram, więc wezmę 1080 na 1080, ale proporcji stałych nie weźmiemy, tylko weźmiemy pod uwagę rozmiar. I teraz mogę znów wrócić sobie do przesunięcia. Następnie potwierdzam sobie kliknięciem Enter i udało się przyciąć. Dodatkowo mogę sobie wziąć obraz, kadruj do zawartości i pozostanie tylko ta część. Już nie będzie ta część przezroczysta, więc mogę pobawić się tym obrazem, dodać dodatkowy tekst, wykorzystać jakieś pewne ciekawe filtry, no i następnie zadbać o to, by na przykład coś takiego opublikować na Instagramie. Oczywiście możesz też zastanawiać się nad różnymi kwestiami, na przykład jak otworzyć pewne zdjęcie, więc przychodzisz sobie tutaj, następnie otwórz, otrzymujesz tam propozycję zdjęć i różnych plików, które znajdują się na Twoim urządzeniu, no i wybierasz dane zdjęcie, które skądś udało Ci się znaleźć, pobrać, bądź mogą być to Twoje pewne zdjęcia, czy też kogoś innego, bo ten program GIMP także wykorzystują profesjonaliści, którzy tworzą różne sesje zdjęciowe,
Więc no nie ma tutaj znaczenia. Takie zdjęcia otwierasz sobie w tym miejscu. Jeżeli dany projekt starasz się zapisać, na przykład zobacz, wrócimy sobie tutaj do tego miejsca, to zobacz, tutaj już pojawiły się 3 warstwy i może być tak, że ten projekt będę czasami do niego wracał albo jakąś część tego projektu wykorzystam. Co mogę więc zrobić? Starać się go zapisać, ale również jako. Zapisz jako w tym sensie, czyli zapisuję w tym odpowiednim pliku rozszerzeniu programu GIMP XCF. Gdy zapiszę w takim formacie, to gdy ponownie sobie otworzę ten projekt, to będzie on posiadał te wszystkie warstwy, a ja będę mógł sobie z nich skorzystać. Na przykład skopiować, na przykład dodać te pewne warstwy do bufora i będą one na przykład w tym miejscu. To też jest ciekawa opcja, która może sprawić, że gdy później będę tworzył nowe projekty, to przyjdzie mi to znacznie łatwiej. A jeśli już pewien projekt okazuje się gotowy, no to jest możliwość wykorzystania eksportu. Więc zobacz, plik, następnie eksportuj. Można eksportować w różnych formatach typu PNG, JPG, które są często wykorzystywane. Ja często, gdy uwzględniam zastosowanie takich materiałów w różnych kanałach social media w internecie, to uwzględniam format PNG. Więc do niego zachęcam. Sobie zastąpimy. Ale to, co chcę tutaj Ci ukazać, to można wykorzystać pewien poziom kompresji, ale na taką kompresję nie trzeba się decydować. To już od nas zależy i można wtedy wyeksportować, no i dany plik już znajduje się w odpowiednim miejscu, na które się zdecydowaliśmy. Więc tak to wygląda, a jeżeli chcesz poznać znacznie większą ilość narzędzi, która oczywiście jest w tym, bo to nie są te podstawowe, znaczy to są podstawowe, ale nie są te dodatkowe, rozszerzone, z których możesz korzystać. Jeżeli takie Cię interesują, to zobacz, pojawia się tutaj opcja narzędzia, narzędzia zaznaczania, narzędzia rysowania, narzędzia przekształcania. Możesz włączać sobie te narzędzia, posługując się odpowiednimi skrótami klawiszowymi, ale możesz też po prostu wybrać sobie, kliknąć tutaj, no i następnie decydujesz, jak zastosujesz takie narzędzie. To jest takie specjalne narzędzie do odkształcania. Zapewne dostrzegasz, z czym to jest tutaj związane. Dochodzi do odkształcenia tych różnych kształtów, więc czasami może to okazać się bardzo ciekawa opcja. Więc polecam, aby uwzględniać te możliwości. Wiele narzędzi. Ja nie mam możliwości tutaj umieszczenia ich wszystkich, dlatego po prostu czasami powracam sobie do nich tutaj w tym miejscu, bądź jak wspomniałem, pewne z nich już znam poprzez różne skróty klawiszowe, no i staram się je wprowadzić na mojej klawiaturze, więc także masz możliwość wprowadzenia czegoś takiego. Ale nie tylko tutaj, zobacz, jest znacznie więcej miejsc, gdzie możesz dodać pewne karty, na przykład tutaj, gdy chcemy wykorzystać jakąś funkcję, powiedzmy, że chcemy wykorzystać pewne palety kolorów, no to tutaj moglibyśmy zdecydować się na ich wykorzystanie. A tutaj też jest możliwość dodania pewnych kart. Powiedzmy, że często korzystamy z opcji, które zapewniają nam jakieś czcionki. No to te czcionki będą się tutaj już zawsze pojawiać. Oczywiście można wtedy wrócić sobie do innego narzędzia. Zobacz, tutaj pojawia się znacznie więcej tych możliwości. Czyli ja mam czcionki, mam bufor, no i mam jeszcze kilka innych ciekawych opcji. Narzędzie, które może Ci tutaj spodobać, to na pewno tak zwane lasso i postaram się je ukazać. Ono też występuje pod klawiszem F, więc postaram się je włączyć. F lasso jest. Następnie jest możliwość wrócenia sobie do tego narzędzia. Czyli weźmy pod uwagę sobie opcję danego narzędzia i mamy zaznaczone lasso. No i teraz postaram się przybliżyć to zdjęcie i ukażę Ci, na czym ono będzie dokładnie polegać. Aby było to możliwe, to zobacz, wybrałem tutaj sobie opcję dodaję do bieżącego zaznaczenia, już sobie raz kliknąłem, no i przechodzę dalej, sobie tutaj na przykład klikam, no i zobacz, to lasso jest ciągle ta linia ze sobą połączona. Mogę sobie więc przejść dalej i powiedzmy, że ten cały balon będę chciał za pomocą takiego lassa odpowiednio zaznaczyć. I zobacz, na podstawie tego narzędzia w przeciągu kilku chwil udało mi się połączyć ten oto balon.
Na końcu oczywiście połączyłem z tym miejscem, gdzie tak naprawdę wcześniej zaczynałem. I dzięki temu udało się zaznaczyć ten odpowiedni element. I jaka jest z tego korzyść? No jest ogromna, bo mogę sobie na przykład zdecydować się na jego wycięcie. Mogę pozwolić sobie teraz na jego wklejenie i dodanie do jakiejś osobnej warstwy. I mogę mieć wpływ później na tą część zdjęcia, a później mieć wpływ na tylko ten balonik, gdy na przykład wykorzystam pewne filtry. Nie muszę tak robić, bo mógłbym również po prostu zaznaczyć i w danym miejscu też, w danej warstwie pobawić się pewnymi filtrami. Ale chcę Ci pokazać, że to również jest możliwe, to więc przejdę sobie do jakichś filtrów. Niech to będą jakieś efekty, rozmycie Gaussa. To też jest dość ciekawy filtr. No i tutaj można zdecydować się na odpowiedni poziom. Postaram się przybliżyć, by dokładnie ukazać Ci założenia tego rozmycia Gaussa. OK, można sobie włączyć podzielony widok, no i dzięki temu sam ustalasz, jaka część widoku ma być podzielona. Następnie można potwierdzić, no i wtedy ten filtr będzie mógł działać. Można cofnąć i zastosować jakikolwiek inny filtr, na który byśmy chcieli się tutaj zdecydować. Niech teraz będzie chociażby długi cień. Ten długi cień się tutaj pojawił, ale niech to nie będzie kolor żaden biały, ale jakiś bardziej w kolorze żółtym. Są takie się tutaj zdecydujemy. OK. Udało się wybrać odpowiedni kolor. Teraz można tylko jeszcze dopasować właściwy kąt padania takiego dłuższego cienia. Więc to już jest dobra opcja. Teraz można tylko zmienić kąt padania, długość takiego cienia. Miał być dłuższy, ale oczywiście można decydować się na jego zmniejszenie. No i jakieś inne ustawienie. No to my możemy sobie już o tym wszystkim decydować. Ale pobawić się można również poprzez wcześniej wspomniane kolory, których jest tutaj pełno opcji. Na przykład zobacz, przejdziemy sobie do barwy i nasycenia. Można wybrać jakiś konkretny kolor, niech to na przykład będzie ten żółty i tutaj pobawimy się jego odpowiednią barwą, jasnością i nasyceniem. Więc to można wszystko sobie poustawiać. Mieć wpływ na ostateczny efekt. Możemy to zostawić. Możemy ponownie przejść do kolorów, wybrać dodatkowe opcje, miksery. Na przykład ukażę Ci sepia. To również pewne rozwiązanie, które tutaj występuje i można ustalić siłę takiej sepii. Od jakiegoś pewnego poziomu aż do takiego maksymalnego. No i coś następnego, co chciałbym Ci ukazać, to zobacz ciekawe narzędzie o nazwie klonowanie. Wybiórczo kopiuję obraz lub deseń za pomocą pędzla. Mam zaznaczone to narzędzie. Na początku klikam na klawiaturze przycisk Ctrl bądź Command i następnie potwierdzam myszką, że chodzi mi o skopiowanie właśnie tego fragmentu i zobacz, tutaj jest to kółeczko w tym momencie tutaj pozostawione, mimo że nigdzie już teraz nie przyciskam ani na Ctrl, ani za pomocą myszki. No i teraz dopiero będę klikał myszką tylko i ten element zostanie tutaj skopiowany, a wprowadzony w tym miejscu. Czyli zobacz, tej osoby za chwilę nie będzie. Znika. Mogę teraz zmienić sobie w taki sposób ustawienie, czyli teraz sobie wracam w to miejsce i teraz mogę jeszcze zmienić wielkość tego kółeczka, więc zobacz, teraz jest mniejsze, więc znów sobie klikam Ctrl, następnie przycisk myszy lewy, no i teraz nigdzie nie mam naciśniętego przycisku, czy to Ctrl, czy to za pomocą myszki, no i teraz chcę usunąć tą część, aby tych osób tutaj nie było. Następnie mógłbym sobie kliknąć gdzieś chociażby tutaj, ale już Ctrl też mieć przyciśnięty i lewy przycisk myszy. No i tutaj też kopiuję. No i zobacz, te dwie osoby, które przed chwilą tutaj były, aktualnie ich tutaj nie ma. Ale zobacz, pojawiły się tutaj jakieś zniekształcenia w ten sposób.
więc można wykorzystać jeszcze jedną opcję o nazwie łatanie. No i teraz sobie klikam Ctrl, lewy przycisk myszy, więc wykorzystam sobie tą opcję, by te krawędzie lepsze uzyskać. No i teraz udało się ten efekt poprawić. Oczywiście tutaj pewne rzeczy nie wyglądają tak jak trzeba, ale celem było przede wszystkim ukazanie Ci tych narzędzi i ich właściwe zastosowanie. Teraz przejdziemy na przykład do innego rozwiązania. Powiedzmy, że tworzę pewne kółeczko, wykorzystuję jakiś kolor. Niech to będzie kolor czerwony. Następnie tutaj staramy się wprowadzić ten kolor. I zobacz, że pojawia się coś tutaj takiego jak miarka. Można tą miarkę również wykorzystać, gdy chcemy ustalić, jaka jest średnica tego kółeczka, czy jakiegokolwiek innego elementu. I tutaj widzę, że na przykład jest to coś powyżej 100 pikseli. Więc teraz powiedzmy, że chcę wykorzystać jakieś zdjęcie. Niech to będzie chociażby ten element, czyli sobie go kopiuję, skopiuj i wracam sobie w to miejsce i będę mógł wkleić. Teraz oczywiście wykorzystuję opcję skalowania. Jeszcze tam sobie wrócę. Może na tą chwilę niech będzie tak. Widzę, że troszkę to nie wygląda tak, jak być powinno. OK. I już widzisz, na czym to polega, czyli na przykład w tym kółeczku mogę umieścić sobie takie dodatkowe zdjęcie i to też może okazać się czymś ciekawym. Oczywiście możliwości jest tutaj bardzo wiele, zależy w jakim kierunku po prostu pójdziemy. Tak więc pokrótce udało Ci się poznać wyjątkowe możliwości, które posiada program GIMP, do którego zachęcam, aby go używać, w pełni wykorzystywać, szczególnie gdy nie chcesz ponosić w tym kierunku żadnych kosztów. A gdy lepiej poznasz to narzędzie, to dowiesz się, że w żaden sposób nie ustępuje on takim rozbudowanym narzędziom jak Photoshop, Adobe Lightroom czy wiele innych. Dodatkowo będziesz mógł z tego programu korzystać w bardzo prosty, szybki sposób, im więcej projektów tutaj zrealizujesz. Bo jak mówiłem, przygotujesz pewne projekty, zapiszesz je jako tak zwany szablon. Powiedzmy, że wracam sobie do tego miejsca i zapisuję to jako szablon takiego dość znanego postu na Instagramie, który publikuję. No i czasami tutaj sobie wracam, otwieram, zmieniam zdjęcie, zmieniam tło, wrzucam coś innego, dodaję inny tekst i dzięki temu później szybko eksportuję. No i mogę opublikować taki materiał w odpowiednim kanale social media. Można tutaj też tworzyć inne projekty o różnych rozmiarach, więc możesz przygotować loga, możesz przygotować wizytówki, możesz przygotować także miniaturki do kanału YouTube. Wszystko jesteś w stanie tutaj stworzyć, biorąc pod uwagę takie kwestie, projekty graficzne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się w tym temacie znacznie więcej, to pamiętaj, na tej stronie możesz otrzymać najlepszą ofertę tego kursu na temat GIMPa. Będzie to dla mnie czysta przyjemność, że wspólnie będziemy w stanie tworzyć różnorodne projekty. W tym kursie możesz liczyć na moje wsparcie, na wyjątkową ilość ciekawych materiałów. Dodatkowo masz wtedy dostęp do wszelkich nowych aktualizacji, więc gdy będę dodawał nowe materiały, nowe lekcje, to również będziesz mieć do nich dostęp. Wystarczy, że po prostu raz zdecydujesz się na zakup tego kursu o GIMPie. Zachęcam i polecam wykorzystywać to wspaniałe darmowe narzędzie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!